Cześć! Troszkę mnie nie było, ponieważ musiałem odpocząć po pracy, po długotrwałej pracy i musiałem zregenerować swój umysł i ciało, ale już wracam. Konstrukcję, którą na dzisiaj przygotowałem, możemy nazwać klonem firmy Multilog. Jest to izraelska firma CAM. Model, dokładnie ten model tego zamka to jest, tej konstrukcji to jest CAM 10 Plus. Dość fajna wkładka. Jeżeli chodzi o mnie, o moją opinię tutaj w tym momencie na ten temat, to no, uważam, że jest to zdecydowanie praktycznie identyczny zamek, identyczna konstrukcja. Praktycznie można powiedzieć do Multiloga Interactive, tego to jest jedna tam z wyższych ich konstrukcji. Zresztą widać tutaj to ich operację po samym logo Multiloga, które się tutaj znajduje na korpusie. Jest to konstrukcja 5-pinowa, jak widzicie, każdy z nich to jest pin-in-pin. Mamy tutaj oczywiście, o czym mówimy sobie trochę później, zabezpieczenia antywierceniowe. Ja sobie tutaj go umiejscowię w samym uchwycie, będzie łatwiej to omawiać. Konstrukcja przychodzi nam z 5 kluczami, tak, bodajże 5 kluczy jest. Każdy z nich jest elementem interaktywnym, co widać generalnie tutaj dobrze na wysokości drugiego pinu. No, klucz jest oczywiście obustronny. Tutaj nie ma żadnych, można powiedzieć, udziwnień, jeżeli chodzi o porównanie z Multilogiem. Klucz sobie możemy odłożyć. Przychodzi nam, przepraszam, wybaczcie, wstrząsy. Przychodzi nam całość w takim pudełeczku. No, bardzo zgrabnym, bardzo fajnym. Akurat tutaj wziąłem sobie tą najkrótszą wersję, ponieważ nie potrzebowałem dłuższej. Całość jest oczywiście wyposażona w kartę kodową. Ta karta kodowa umożliwia nam tutaj dorobienie sobie następnych kluczy, ewentualnie dorobienie po prostu jakiegoś tam kompletu więcej. Oczywiście w autoryzowanym punkcie to jest fajne, bo to jest zabezpieczenie. I jeżeli chodzi o tą całą konstrukcję, tak jak powiedziałem, według mnie jest to bardzo podobna konstrukcja do Interactive'a od Multiloga. Przynajmniej personalnie uważam, że jest to prawie identyczna konstrukcja. Zasada pikowania, można powiedzieć, jest taka sama. No, nie przedłużając, przejdźmy sobie może do narzędzi, którymi się dzisiaj będziemy posiłkować. Standardowy napinacz Multipika, grubość 1,2 mm. Tutaj akurat w tym wypadku będę korzystał z tej najszerszej części. No, z racji tego po prostu, że jest to najwygodniejsza tutaj w tym momencie opcja, ponieważ dochodzi do końca, a otwór, jak widzicie, jest dość szeroki. Jeżeli chodzi o główne narzędzie, flaga numer 10, seria Elite Pro. To jest jedna flaga, z której będziemy korzystali, i druga flaga, właściwie główna, flaga numer 4, również z tej samej serii. Zobaczymy, jak ta konstrukcja się tutaj nam ładnie spisze. Napięcie, bym powiedział, to pomiędzy średnim a mocnym, z racji tego, że jest to po prostu dimple lock. Będziemy napinać w kierunku ruchu wskazówek zegara, a pikować będę przeciwnie. Zobaczmy, pierwszy pin nic. Drugi pin zdecydowanie gryzie. Zewnętrzny pin, bo oczywiście teraz się zajmujemy zewnętrznym pinem. O, wpadliśmy w falset, to znaczy, że jest tutaj zdecydowanie dobre ustawienie. No, świadczy to też również o tym, że zewnętrzne piny na pewno są z pulsami, albo w dużej części są z pulsami. Wracam tutaj do początku. Zewnętrzna część pinu numer 1. Zdecydowanie wpadł, ale straciliśmy nasz falset. Wypadła 2. Tak, jesteśmy w falsecie teraz. Idziemy dalej, 3. Zdecydowanie ustawiona, ale wyskoczyła nam 2 i straciliśmy nasz falset, także pozwolę sobie tutaj wrócić do 2. 2 jest dalej ustawiona. Idziemy dalej, 4. Zdecydowanie ustawiona, tak znaczy takie odnoszę wrażenie. Idę dalej do 5. Też zdecydowanie ustawiona. Jeszcze sprawdzę. Wszystko to ładnie przeskakiwało. Dobra, no to przejdźmy sobie do naszych wewnętrznych pinów. Pin numer 1. Wewnętrzny delikatny klik. Pin numer 2.
Pin numer 2 to jest ten, który współpracuje z naszym zdecydowanie lekkie kliknięcie. To jest pin, który współpracuje nam tutaj w tym wypadku z naszym pin numer 3, ładne kliknięcie, wewnętrzne oczywiście. Dwójeczka współpracuje po prostu z naszym elementem aktywnym. Czwóreczka sprawia wrażenie ustawionej. Piąteczka, piąteczka chyba gryzie w tej chwili. Piąteczka nic, wracamy do jedyneczki, zobaczmy. Jedynka sprawia wrażenie ustawionej teraz. Zobaczmy naszą dwójkę. Dwójeczka, teraz coś przeskoczyło zdecydowanie. Teraz sprawia wrażenie ustawionej. Zobaczmy naszą trójeczkę. Trójeczka jest ustawiona na 99%. Tak. Idziemy dalej. Czwóreczka też takie wrażenie sprawia. Piąteczka również. Teraz ładnie kliknęła. Dobra, wracamy do naszej jedynki. Jedynka jest ustawiona. Jedynka też. Zobaczmy tą jedynkę. Teraz ładnie wskoczyła. Tak. Idziemy dalej. Tą dwójeczkę naszą jeszcze raz sprawdzę. Dobra. Teraz mam wrażenie, że trójeczka chciałaby nam coś powiedzieć. Trójeczka jest ustawiona. Delikatne kliknięcie bardzo. Teraz pytanie, czy to jest zewnętrzny pin, czy wewnętrzny pin nas blokuje. Już. Piąteczka sprawdzona jest ustawiona. Tak. Przejedziemy, zobaczymy, który pin nas tu może trzymać. Zewnętrzny pin z dwójki na pewno nie. Zobaczymy, który ma tutaj kanter rotacji trochę. Dwójeczka jest, ona jest dość głęboka, jest trudna. Dobra, dwójeczka sprawia wrażenie zdecydowanie ustawionej. Idę dalej. Sprawdzimy naszą trójeczkę. Mały klik jest na trójeczce. Dobra, piąteczka sprawia wrażenie znowu ustawionej. Coś nam tutaj spadło. Już szukamy naszego winowajcy. Dwójeczka mnie tutaj zastanawia. Dobra, teraz na pewno wskoczyła. To przy tej trójeczce się będę posiłkował, jednak ona jest trochę wyżej cięta, krótszą flagą. Zobaczymy, jak tam sytuacja się wyklaruje zaraz.
Chyba mam wrażenie, że jest ustawiona. Ją teraz sobie jeszcze raz sprawdzę. Jedynka, dwójka. Trójka jest ustawiona. Czwóreczka. Wewnętrzny, inner pin tak zwany. Dobra, jesteśmy, nie wiem czy zwróciliście uwagę, przeskoczyła nam ta konstrukcja teraz tak zwany głębszy jeszcze falset. Oznacza to, że w tym momencie wisimy na pinie wewnętrznym którymś. Prawdopodobnie oczywiście na spulsie. Zaraz to będziemy kontrolować. Dobra, tutaj prawdopodobnie była to czwóreczka. Ale jest szansa, że wisimy jeszcze na zewnętrznym którymś pinie. Zobaczmy. O, naszą jedyneczkę. No i tak wygląda, moi drodzy, otwarcie tej konstrukcji. Jak widzicie, no jest to dość kłopotliwe z racji tego, że po prostu sama ilość tych pinów, które są, no, daje nam de facto to 10 tutaj pinów, które w tym momencie działają, czyli 5 wewnętrznych, 5 zewnętrznych. Ale do czego będziemy zmierzali? Zobaczmy sobie, jak ta nasza konstrukcja się tutaj spisze, jeżeli chodzi o nasz gutting. Zobaczmy. Przyznam szczerze, jeszcze nigdy w życiu nie gotowałem takiej konstrukcji. Zobaczmy, no nie jest to coś, co normalnie robię w takiej sytuacji też. O, tutaj nam się niestety zamknęła ta konstrukcja, ale spróbujmy ją sobie wyciągnąć. Poleciał nam na nasz segerek. Spróbujmy skorzystać z naszego klucza. No, niestety tutaj widzę, że będzie pewien problem, ponieważ nie jestem w stanie złapać wewnętrznych pinów już. Ale to nic, zaraz będziemy kombinować tak, żeby było dobrze. Będzie troszeczkę nieporządku, wybaczcie mi to. Niestety nie wziąłem sobie po prostu kopytka i to jest jakby głównym tutaj problemem, ale to nic. Na razie odłożę sobie tutaj nasz rdzeń. Pozwolę sobie wziąć pensetkę i będziemy atakować tutaj po kolei te piny, które nam wypadły. To jest nasz driverek, ale już zaraz wrócimy do niego. Numer 1. To jest nasz driverek na pewno numer 2. Już obrócimy to sobie. W mojej ocenie są w środku 4 spulsy. I to jest zgodne z prawdą. Już Wam zaraz wszystko pokażę, jak to wygląda. Już wyciągnę tylko ostatniego. No, wyskakuj, gałganiu. Tak wyglądają nasze spulsy. Ogólnie to jest, nie dość, że z pulsem jest w tym momencie, nie wiem czy to będzie widać, pin zewnętrzny, to jeszcze dodatkowo pin wewnętrzny jest również z pulsem. Wyciągniemy sobie powoli te sprężyny, które są ogromne tutaj, jeżeli chodzi o tą konstrukcję. O. Dobra. Bardzo ładnie to wychodzi. O, tutaj akurat poleciała nam trochę za mocno, ale już poprawiamy. Dobra. I jeszcze ostatnia została. Dobra, tu sobie możemy włożyć tą nasz korpus. To sobie te sprężynki pozwolę ręcznie ułożyć.
A tutaj to, o czym Wam wspominałem wcześniej, jeżeli chodzi o same komory, one tutaj na 99% nie są podcięte. Tak, nie są podcięte. Tutaj jesteście w stanie zobaczyć, jeżeli to w ogóle będzie widać, w ogóle zobaczmy. O, widać nam tutaj w tym miejscu otwory w tym momencie z wkładkami karbidowymi, które służą w tym momencie protekcji przeciwko wierceniu. Akurat ten model tutaj dodatkowo też nie ma bezpiecznego sprzęgła, bo wziąłem tą najtańszą wersję, nie potrzebowałem nic więcej. Tak z ciekawości po prostu, żeby zobaczyć, bo nigdy nie miałem z nią do czynienia. A jeżeli chodzi o nasz sam rdzeń, zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Tu też oczywiście mamy protekcję antywierceniową. Zaczniemy sobie tutaj od pinu numer 5. Pin numer 5 jest standardem. Zaraz dojdziemy do pinów wewnętrznych jeszcze. Zobaczmy, czy jestem w stanie... O, tak sobie inną pensetę wezmę. Czy jestem w stanie to wyciągnąć? Dobra, to zaraz sobie będziemy te piny aranżować. Pin numer 1. Akurat tutaj wyjdzie, będzie łatwiej. O, to był, przepraszam, 5. Zrobię porządek na tacce od razu. Dobra. Pin numer 1. Również standard. Oczywiście one są stalowe, także są dodatkową jakby tutaj w tym momencie dodatkowym bonusem. O, tutaj to bardzo fajne jest to, że pin numer 3 jest na przykład już torpedokształtny. Także tu jest to dość też fajne. Oczywiście stalowy. Pin numer 4 również stalowy standard. No, zobaczmy, czy nam ta dwójeczka tutaj nieśmiało wyjdzie, czy trzeba jej będzie pomóc. Klucz sobie wyciągnął, chyba trzeba będzie jej pomóc nieco. Z racji tego, że ona działa z tym interaktywnym elementem. Dobra, udało się. Tak wygląda nasza dwójeczka, jest troszeczkę krótsza oczywiście ze standardem, również stalowym. Sam rdzeń oczywiście, tak jak Wam wspomniałem, oczywiście dodatkowe zabezpieczenia antywierceniowe. Tutaj jakichś specjalnych wodotrysków nie będzie. Ogólnie oczywiście jest zabezpieczony antywyłamaniowo, bo sam korpus też jest dość dobrze zabezpieczony, jeżeli chodzi o wyłamania. Akurat tutaj ten mój model, to sobie pozwolę, wybaczcie, odsunąć. Ten mój model nie ma zabezpieczenia antywyłamaniowego, ponieważ jest krótki zwyczajnie, aczkolwiek no, w tych dłuższych modelach na pewno to występuje. Pozwolę sobie tutaj jeszcze wyciągnąć nasze, może się to uda jakoś dobrowolnie, nasze inner piny. Zobaczymy, czy dobrowolnie wyjdą. O, to momencik, one muszą do góry wyjść, zapomniałem już. Że tak dawno nie otwierałem multilocków. O, nasz pin 5. Tu mamy lekko przetłoczony w tym momencie nasz pin wewnętrzny. Pin zewnętrzny, tak jak mówiłem, jest standardem, w tym wypadku stalowym. Pin numer 4 jest również standardowy. Wyciągniemy sobie innerka. Inner pin, no standardowy, tutaj też nie ma udziwnień. Tu najbardziej interesująca jest ta trójeczka. Jak widzicie, jest torpedokształtna. To ma utrudnić prawdopodobnie bumping według producenta i prawdopodobnie pikowanie w jakiś tam sposób. To jest bardzo, bardzo fajny kształt tego pinu. Tu mnie zaskoczyli akurat. Nasza dwójeczka współpracująca z pinem aktywnym. Tu mamy nasz inner pinek, też bardziej torpedokształtny. O. I jedyneczka, którą też sobie tutaj spokojnie opróżnimy. Proszę bardzo. I oczywiście, oj, 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 oj. Klasycznie.
Dobra. Dobra. Już Wam pokazuję zbliżenie tych gatsów naszych. No tak to wygląda mniej więcej w zbliżeniu. Oczywiście za chwileczkę zobaczycie pełny sumaryczny widok w tym momencie całości tych pinów. A jeżeli chodzi o te piny, jedynka, trójka, driver piny w tym wypadku, jedynka, trójka, czwórka, piątka są pinami typu spuls. Spulowate są wszystkie wewnętrzne piny, driver piny. Tu jeżeli chodzi o piny, o keypiny, nasze keypiny, wszystkie za wyjątkiem trójki, która jest torpedą, w tym momencie są standardami, oczywiście stalowymi. I tutaj, co ciekawe, z wewnętrznych pinów, wewnętrzny pin numer 2 również jest torpedokształtnym pinem, utrudniającym tutaj pikowanie. Jeżeli chodzi o mnie, to wszystko. Tak jak powiedziałem, zobaczycie za chwileczkę podsumowanie. Subskrybujcie, lajkujcie, jeśli uważacie, że jest to materiał wartościowy. Jak zawsze trzymajcie się, cześć.